Witam serdecznie wszystkich. Możecie z różnych powodów nie wiedzieć, jak montować tłok do cylindrów silnika. Można to zrobić w ten sposób. Można to zrobić tak, ale tylko jeden sposób jest prawidłowy. Na tym filmie powiem Wam, jak możecie się tego dowiedzieć. Wytłumaczę Wam współpracę tłoka z wałem korbowym i udziałem korbowodu. Także zapraszam do oglądania. Mam tłok do silnika Fiata 126P. Gdybym nie wiedział, jak go zamontować, to co bym zrobił? Jeśli myślicie, że tłok jest symetryczny, to jesteście w błędzie. Otwór tłoka, w którym jest stworzeń, nie jest w osi tłoka. Jest on przesunięty z osi. Ile jest przesunięty od osi? Zależy to od konstrukcji silnika. Zmierzę teraz odległość otworu do płaszcza tłoka i zobaczymy. Mam tutaj taką sufmiarkę z dłuższymi tu szczękami, ponieważ taką mniejszą sufmiarką ma krótsze te szczęki, trudno by było to zmierzyć. Na końcu filmu pokażę Wam jeszcze, jak to zmierzyć, nie mając sufmiarki. Zobaczmy teraz tutaj. Tutaj mam wymiar 24,74 mm, a z drugiej strony mam teraz wymiar 28, no i tam też 70, powiedzmy 4 mm, czyli różnica to jest 4 mm. W związku z tym tu otwór stworznia jest przesunięty o 2 mm względem średnicy tłoka. Mam jeszcze inny tłok i też spróbuję go tutaj sobie zmierzyć. Tu mam wymiar 26, no jakieś 0,16 mm. Z drugiej strony mam wymiar 27, no i tu też gdzieś będzie około 0,16 mm. Także jest tutaj milimetr różnicy tylko. Otwór w tym tłoku jest przesunięty z osi tylko 0,5 mm. I co z tego wynika? Zobaczcie, mamy tutaj cylinder, tłok, korbowód i wał korbowy. Jeżeli silnik ma prawe obroty, patrząc od strony pierwszego cylindra, czyli koła pasowego, otwór w tłoku musi być przesunięty w lewo, tak jak na rysunku. Narysowałem to z dużą przesadą, żeby łatwiej to zrozumieć. Gdyby stworzeń tłoka był w osi tutaj cylindra, to co by się działo? Cała siła nacisku na tłok wynikająca z procesu spalania byłaby w linii prostej poprzez cylinder i wał korbowy. Korba wału byłaby w najwyższym położeniu i wtedy byłaby to blokada. W sytuacji, kiedy stworzeń tłokowy jest przesunięty tutaj z osi, ten korbowód jest już pod pewnym kątem.
Można powiedzieć, że jest to łatwiejsze przełamanie korbowodu. Spotkałem się z silnikami, które miały lewe obroty. Należy też na to zwrócić uwagę, bo przesunięcie otworu w tłoku będzie z innej strony. Pokażę Wam teraz, jak można tutaj sobie zmierzyć, określić ten wymiar. Tak jak obiecałem już wcześniej, wziąłem ten tłok, ponieważ on ma tutaj mniejszą różnicę przesunięcia tego stworznia, także jest trudniej to zrobić. No i teraz zobaczmy. Tu można włożyć sobie jakiś tam stworzeń. On jest tutaj luźny i dlatego ja tutaj sobie użyję takiej szmatki. Tu sobie włożę, żeby zablokować ten stworzeń. O, tu sobie mogę ją upchać, prawda? I już w tej chwili, jak widzicie, tutaj ten stworzeń to jest rurka, jest tutaj dopchnięta do tej krawędzi. I teraz co dalej? Możecie tutaj użyć różnych jakichś elementów, które tam macie pod ręką w warsztacie i tu po prostu, żeby to sobie ustawić tak, żeby tu nie było żadnych luzów. I teraz przełożę ten tłok odwrotnie. No i oczywiście tutaj tą szmatką sobie tego stworznia zablokuję. Tam wpychając. O, i teraz sobie położę tu. I teraz patrzcie. Widzicie, jak to się rusza. I już w tej chwili wiemy, gdzie jest jaka różnica. Czyli tutaj jest mniejsza odległość od strony otworu do płaszcza, a tu już jest większa. Sami to widzicie. No, jeśli film był ciekawy, to subskrybujcie mój kanał, proszę. Zapraszam również na film Zasada działania sprężyn w tarczy sprzęgłowej. Na dzisiaj to już tyle. Pozdrawiam Was i do spotkania w innych moich filmach na wizji.